Witamy wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku. I jeszcze nie z Cusco. Niestety. W tym odcinku dowiecie się, czy dojedziemy do Cusco, a jeśli dojedziemy, to Wam je pokażemy i pozwiedzamy je razem. Zapraszamy do oglądania. Zostańcie z nami. Przyszliśmy właśnie na terminal, bo za godzinę teoretycznie mamy autobus, więc sobie lubimy tak poczekać. Czekamy już na ten autobus od wczoraj i w ogóle okazało się, że typ nam wczoraj wysłał wiadomość, że możemy jednak wczoraj jechać o 19:00 i ja dopiero teraz odczytałam wiadomość, bo w ogóle gdzieś mi zniknęła, nie wiem, nie dostałam powiadomienia. To znaczy, Tym bardziej, że ja nie mam aktywnego internetu cały właśnie czas. to jest tak, że Justynka, ja mam internet, bo ja mam kartę, ona ma eSIM-y, a eSIM-ów nie bierzemy, bo są drogie. Więc ja mam karty i ja jej czasem udostępniam po prostu internet. Jak jesteśmy na mieście, no to ona nie dostaje powiadomień, wiadomości, chyba że tam czegoś szuka, no to ja jej udostępniam i ona sobie sprawdza. No i przeoczyliśmy tą wiadomość, tym bardziej, że on napisał o 18:00, a o 16:00 już byliśmy w pokoju, już mieliśmy pokój opłacony i tak dalej. Więc i tak pewnie byśmy nie pojechali, więc trudno. Ale w ogóle teraz nie możemy się z nimi dogadać, bo on nam mówi, że chyba będziemy w tym Cusco o 1:00 albo o 2:00 po południu. Bo jest opóźnienie 2 godziny, a my mieliśmy być o godzinie 7:00 rano, a teraz jest 1:00, 2:00. I nie wiem, po tym hiszpańsku nie możemy się z nimi dogadać. Nie wiemy, o której będzie ten autobus ostatecznie i nie wiemy, ile będziemy jechać i ja nie wiem, mamy tylko w sumie coś na przegryzienie na wieczór i rano na śniadanie sobie wzięliśmy. No ale jak będziemy jechali do 14:00, to trudno w sumie nam nie zaszkodzi, jak raz będziemy głodni. Tak, też racja. No ale nie wiem, nie wiemy na czym stoimy. Minus też taki, że wcześniej mieliśmy fajne miejsca zabukowane, bo mieliśmy tak z przodu szyby, bo piętrowy, to możecie sobie nogi wyprostować nawet. A teraz przez to, że przebukowywaliśmy bilet, to już mamy słabsze miejsca i jeszcze dłuższa trasa, trochę się Czy mamy wymęczymy. ostatecznie nadzieję, że jednak dojedziemy jakby tak... Do Cusco. Po prostu, w ogóle, po prostu czy dojedziemy. my dojedziemy do Cusco? Dokładnie. Uwaga, aktualizacja informacji. Minęło już prawie 2 godziny i dalej nie ma autobusu. Dalej jesteśmy w IKA, także fajnie, że Jeżeli tak powiem. dobrze zrozumiałem, a chyba pierwszy raz ja zrozumiałem dobrze pana, a to niedobrze, bo ja wolę jak Justyna rozumie dobrze, to mamy 2 godziny opóźnienia i na miejscu będziemy 1:00, 2:00. A jak się Nie okaże, że no, autobus nie dojedzie? Nie no, on przyjedzie. Nie no, ludzi jest kupę, No. zobaczcie. Nie jest A w ogóle odwołany, ten pan jest w czapce mnie opóźniony. strasznie irytuje, bo non-stop na nas patrzy w ogóle, non-stop. Odkąd przyszliśmy od 2 godzin, nie przestaje na nas patrzeć. I zobaczcie, ludzi się uzbierało trochę, no. Chcemy już wyjechać stąd i ogólnie nie, no ja Peru chcę... spoko, ale ja już chcę ciepełko. No, Ja no, chcę poplażować. jest- I cicho, nic nie dyskutuj ze mną, rozumiesz? Jedziemy do ciepła, nie masz prawa głosu, jesteś zaczarowany i też chcesz tego, no, tak? Jeszcze ja bym posiedział w tym Peru. I cię uduszę teraz. Jaka cwaniara, kupiła, zawołała mnie po pieniążki i mówi i uciekła, bo ja mówię, pokażę co ona kupuje, zobaczcie. No, patrzcie, babeczki kupuje, no i taka dieta. O, jest autobus. Jaki zapocony. Gracias. Wreszcie, gracias. Jest autobus, I ktoś a my siedzi siedzimy... na naszych miejscach. Tak, ktoś siedzi na naszych miejscach, zaraz go pogonimy. Sí, Si, Cusco. Cusco. Si Camil. i Justina, si. Si, Verdad. gracias. Gracias. Dobra, pan nas sprawdził, możemy iść. My lubimy te piętrowe samochody. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda VIP hotel. My lubimy te piętrowe, one są spoko, mają dość wygodne miejsca. Ale i skarpetami pamiętajcie, wali. chodź. No i my mamy tu, dosłownie przy schodach. Ja już No, jestem jak zmęczona widać, do że- jazdu. Ale tu pachnie, o, będzie. Śmierdzi skarpetami No. potem. No, strasznie. No dawaj, bo Justyna stoi w wejściu. Nasze I my miejsce. mieliśmy siedzieć tu i pamiętajcie, jak będziecie brać w piętrowym samochodzie miejsca, to bierzcie właśnie te pierwsze. Możecie sobie nogi wyprostować, rzucić się jak chcecie i tak dalej, albo te pierwsze, zaraz za schodami. To jest najlepsze. Tutaj to nie ma szans, żeby wszedł duży plecak. Tak jak pana. Nie ma opcji, żeby ta torba weszła. Więc ja zawsze w nogi wkładam i siadam. Palomino nie polecamy.
strasznie ciasny autobus. Ja nie wiem, jak my wytrwamy tu 20 godzin. No plus jest taki, że dobra, możecie sobie podładować telefon, macie, no ale to zawsze w każdym autobusie jest, ale miejsca na nogi to tu brak. A jeszcze one mają takie wszystkie półki. Możecie sobie ją opuścić i sobie tu, o właśnie, kładziecie nogi. Wiem, ja to tego nie lubię i tak sobie I to jest skórzane w ogóle, to się tak klei, że to jest Nie masakra. skórzane, tylko Foliowe, takie gumowe. tak, z folii zrobionej. najważniejsze, że już jesteśmy w autobusie. Trzymajcie kciuki, jak się obudzimy może już rano, to może damy tak. Dzień dobry, wstaliśmy, jedziemy dalej. Tak, która godzinka jest? 10 rano. Godzinę temu powinniśmy być na miejscu, a A- jeszcze mamy ze 3 godziny drogi przed sobą. Prawie 4 nawet godziny drogi. No, czyli tak jak zapowiadali, pierwsza, druga na miejscu, czyli jakieś 20 godzin jazdy. Ja tak długo nie mogłem zasnąć. Większość ludzi już spała, dobrze, że sobie pościągałem filmy na Netflixa. To sobie oglądałem jakieś tam stand-upy amerykańskie i tak dalej. Zasnąłem dopiero po godzinie drugiej, jak każdy tu chrapał. Ale patrzyłem mniej więcej co jakiś czas na prędkościomierz i widzimy, ile jedzieli na godzinę. Teraz jakieś tam 50, ale mamy zakrętasów kupę po prostu. Więc mu się nie dziwię, ale zanim zasnąłem też patrzyłem na ten licznik i jechał 35-40. Tak mniej więcej, nie? Średnią prędkość. No jak po zakrętach. Dużo pod górę, w dół i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, jedziemy do tego Cusco. Sen był ciężki, przyznam szczerze, bardzo ciasno i niewygodnie mi tu było. Masakra, najdłuższa podróż do tej pory autobusem Mhm. i jakby no, ten autobus najmniej wygodny. Idziemy dalej, na szczęście nic się nie dzieje. Jak mi się uda, to wam pokażę zaraz widoczki. No i widzimy się już na miejscu. Uwaga, mamy przymusowy postój. Jedziemy już 18 godzin. Masakra, w ogóle gotujemy się w tym autobusie, bo klima nie działa. Nie, najpierw to zrobił krótką postój na śniadanie i po śniadaniu, jak ruszyliśmy, to cały czas jedziemy po tej drodze 19-20 na godzinę, mówię, co tak wolno. I zaczyna być coraz goręcej. Wszyscy siedzą tam, zaczęli tupać, bo na dole jest Jest jak w kierowca. piekarniku, ale Żeby okazuje włączył, się... tak, żeby włączył tą klimę po prostu, żeby było jest duszno. Patrzę po ludziach, to dla mnie było tak ciepło, ale do wytrzymania, ale No ale ludzie wiesz, to jak już się oni naprawdę... żyją w Andach i mają średnio 10-15 No. stopni, a nagle w autobusie jest 30 No. parę, to po prostu wszyscy zaczęli się gotować, no i naprawdę jest parno. No ale chyba okazuje się, że nam autobus się zepsuł. Cyk. Chodź, zobaczymy, co się dzieje. Tak?
bliżej. Kiszka, chyba się rozkraczyło coś, no i teraz co? Albo czekamy na drugi, albo co? O tak, no naprawiają. Widzę, że tu jest z wielu speców. No i co pan, panie, wymyślisz? Pompuje olej. Zastanawiam się teraz, czy w ogóle nam jest dane dojechać do Cusco. Wszystkie drogi, No tak. wszystkie znaki mówią nam, że nie. Ale musimy dojechać, bo chcemy zrobić tam też konkurs. O, patrz, pan jedzie, Tak, złapał pan- taksę i jedzie. Pan już tam ma gdzieś, nie? A, jaka przygoda. O, oni też jadą. Pobiegli po bagaże. Jadą razem z nim. Serio? No, Ty, no wszyscy idą, Kamil. gdzie? Ty, inny autobus mają. Nie, gdzie No inny zobacz, autobus? Cusco jest napisane. My też? Co oni tak biegają? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Ja nie wiem, o co chodzi Ja w ogóle. też nie wiem właśnie. Nikt nam nic nie mówi. I nie znamy hiszpańskiego. Kurde, nie wiem, może rzeczywiście ludzie się przesiadają. Ty, uważajmy, żeby naszych plecaków nie wzięli. Zobacz, patrzę, oni sami się oporządzają Tak. tutaj. Justyna, idę zobaczyć te Ty pilnuj plecaki. dużych, małych plecaków, a ja Tak. duże pilnuję. A ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, ale akcja. Nie no, takiej drogi, powiem wam szczerze, że jeszcze nie mieliśmy. Sami się ładują do luku bagażowego. Szybko, szybko. O, dobra. I co? Nie Są? wiem, no nie mogę wejść. Wszyscy wychodzą, ty. Każdy ucieka. A ja cię Co kręcę, robimy? do Bierzemy każdego bagaże też? Ja nie Można, wiem. nie można wejść. To do? Ty? Kamil, chyba pan mi powiedział, że wszyscy mają wyjść. Wszyscy? Tak. To do? No, całkowicie się zepsuł autobus, powiedział, że wszyscy wychodzą. No to dawaj. Ja pier... Trzymaj. To, bluzy. Trzeba się wpychać, bo inaczej to nie da rady. O, patrzcie, co się dzieje, nie da się wyjść z autobusu. Działa jednak! Działa jednak! No, Działa okej. jednak autobus! Taki? Dobra, Dobra, zadziałał. działa autobus! Jednak wracamy. Wszyscy bagaże pozabierali i uciekają. No Ja dobra. pierdzielę. Jednak jedziemy. A tam pojechali, pewnie dopłacili, Ty, wysiadają teraz. Wysiadają z tego autobusu teraz. Biegną do tamtego, z tego, si, dawaj. Ja Dawaj, pierdzielę. wsiadamy. Tylko ty musisz wejść przede mną, Justyna. Ej, nie! Hej, odjeżdża bez nas. Dawaj, Justyna. Szybko. Chodź szybko. Ja pierdzielę. Ja. Co się dzieje? Chodź, siadaj, bo oni jadą. W ogóle, Ahoj, przygoda. ty ruszył w ogóle. Ale ja Ludzie prawie, ja wsiadałem już nogą, no jak nie, on ruszył. właśnie, widziałam to. Ja. O, znowu się zatrzymał. Nie no, zatrzymał się, bo tam ludzie nie wsiedli. Bo on ruszył bez nich i oni zaczęli krzyczeć, wiesz, że jakim no, ale prawem. wsiedli do innego autobusu. Niby tak. Na O, chwilę. i znowu zgasł silnik. Patrz, do Vamos? Trocaro. Ja, znowu musimy wysiadać. Nie wiem, znowu coś naprawiają, kazali wszystkim wyjść z autobusu. O, ale się pan walnął. Nie wiadomo, o co chodzi, awantura jest. Ja nie wiem, co my mamy robić, powiem szczerze. Ludzie biorą swoje bagaże. Dawaj. Patrzcie, nasz autobus puszcza kółka z dymu. O, kółeczko. Stanęliśmy w takim miejscu, że gdzieś tutaj jest jakiś odpad trupów Padlina. zwierzęcych. Tak. O Jezu, padlina zwierzęca i normalnie tak daje. Ludzie pozabierali plecaki, niektórzy łażą, tu o, niektórzy stoją. Stoimy, czekamy. Ahoj, przygodą! Dobra, łapiemy jednak busa. T15 od osoby, więc nie ryzykujemy, bierzemy i jedziemy, już trudno. Stracimy trochę hajsu, więcej niż powinniśmy, ale nie wiadomo, ile to Dobra. potrwa. Czekaj, uważaj. Gdzie wsiadamy? Tu pan robi chyba siedzenia. Aha, czyli na pacę będziemy jechać. Tak. No dobra, ale będziemy jechać, więc git. No dobra, pan rozkłada nam siedzenia. No to ładnie. Dobra, Gracias. siedzimy. Dobra, Cusco, tak? Cusco? Cusco, sí. Gracias. Dobrze, porę się zapytałeś, gdzie jedzie. Dobra. Donde vamos? 60 km zostało.
Ja. No dobra, to trzeba jeszcze w ogóle dopłacić. afera, że reklamacje będą składać. No ale no jakby no przecież to nikt Nie nie ich chciał. wina, ta, Się no co? Zepsuł się po prostu. Nie poradzi na to, po prostu się popsuł no, autobus Takie i rzeczy tyle, się nie? dzieją, no. Ale 15 zł za 60 km to nie jest najgorzej moim Ale zdaniem. to będzie najdroższa podróż Nasza do w Tyjowy. Ameryce Południowej ever. To po pierwsze Nie dość, że najdroższa. nie dość, że same w sobie bilety kosztowały najwięcej, no to jeszcze teraz dopłacamy 3 dychy, nie? I jeszcze oprócz tego czekaliśmy na wyjazd cały dzień. Jeszcze musieliśmy wydać na nocleg, żeby w ogóle Dodatkowo. zostać, tak? Ważniejsze, że jedziemy. Tak, patrzcie, a nasz autobusik dalej. Mój bystry mąż podleciał szybko. Tak, więc widzieliście właśnie jaką markę. Nie, no nie to, że nie brać. O, pani okno otworzyła, o jak fajnie. Nie no, jest luksusowo No. tutaj Teraz jedziemy wieje. busikiem. Ale przygoda. Dojechaliśmy do Cusco. Nie uwierzycie, ale udało się. Tak. Po 20 godzinach jazdy, po zepsutym autobusie, po... i takim busikiem Tak. wytrząchało na końcu, przed nami dziewczyna wymiotowała. Normalnie. No nam też się w sobie zrobiło trochę niedobrze, ale Tak. na szczęście bez przygód. Teraz idziemy, jeszcze mamy 5 minut 10, piechotą. 10 chyba. 5. 5 Ej, minut coś samochodem. kłamie wam tam. Coś wam kłamie, ja No, wam zaraz kilka. sprawdzę. Już wam mówię, do noclegu mamy dokładnie, no dobra, 9. No dobra, 9, miałaś rację. Idziemy na nocleg. Zobaczymy, co to Cusco nam przygotowało. Cały czerwiec tu jest jakieś wielkie święto, Ze świnką a morską. 26 jest kulminacja tego święta i codziennie są jakieś obchody i tak dalej. Zobaczymy, czy uda nam się coś zobaczyć. Musimy... Tak naprawdę ludzie nas namawiali, żebyśmy 24, 23 czerwca, bo jest 20, już w Iquitos, bo tam jest fiesta, a tutaj nie będzie fiesty, ale będą różne obchody. Schodzimy w dół, Justynce się daje we znaki trochę wysokość. Na jakiej wysokości jesteśmy? 3400. 3400. A ja wam pokażę te flagi, wszędzie wiszą dookoła i to nie są flagi LGBTQ+, tak dokładnie, tylko to są flagi Inków. Stop. Jakie flagi Inków? Co ja gadam za głupoty? To już musi być zmęczenie podróżą. Już wam tłumaczę, co oznacza ta flaga. Tęczowa flaga, którą widzicie wszędzie w Cusco, to nie jest flaga społeczności LGBT, choć wygląda bardzo podobnie. To oficjalny symbol regionu Cusco, uznawanego za historyczną stolicę Inków. Tylko z Inkami to trochę legenda, bo prawda jest taka, że nigdy nie udowodniono, żeby Inkowie w ogóle posiadali jakiekolwiek flagi. Archeolodzy niczego takiego nie znaleźli, kroniki też o tym milczą, więc ta flaga to stosunkowo nowy pomysł. Została wymyślona dopiero w 1973 roku przez Raula Wyświetlę wam to. Właściciela lokalnego radia, też wam wyświetlę tą nazwę, z okazji 25-lecia jego stacji. I choć flaga miała promować dumę z kultury andyjskiej, to z czasem przyjęła się jako symbol całego regionu Cusco. Oficjalnie uznano ją w 1978 roku, czyli dokładnie w tym samym roku, co powstała słynna flaga społeczności LGBT. I tutaj zaczęły się pomyłki, bo na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie, ale jak się przyjrzycie, są między nimi konkretne różnice. Flaga Cusco ma 7 kolorowych pasów, za to LGBT 6, czyli flaga Cusco ma dodatkowy kolor indygo i inne przypisane znaczenia. Dla ułatwienia w 2021 roku do flagi Cusco dodano na środku coś, co ostatecznie odróżnia ją od LGBT. Słynny zegar słoneczny Inków, czyli Inti Watana. Więc jak będziecie kręcić się po Peru i zobaczycie tęczową flagę z 7 pasami albo z takim starożytnym symbolem w środku, to pamiętajcie, to nie demonstracja równości, tylko lokalna duma z dziedzictwa Inków, nawet jeśli historycznie z Inkami to tak trochę na wyrost. A jak ktoś was zapyta, skąd te flagi się wzięły, to możecie rzucić tekstem: Inkowie flag nie mieli, ale za to mieli dobry marketing 500 lat później. A teraz zapraszam was do dalszej przygody. Żeby to było jakieś takie kolorowe miasteczko tu, to nie powiem, no normalne miasteczko, niektóre budynki Na razie to są mam ładne. wrażenie, że jest wymarłe, bo w sumie ludzi żadnych nie widzę. No tak, W sensie mało. dokładnie, ale niektóre budynki są ładne, pomalowane, niektóre są po prostu trochę obdrapane. Trochę mi się z Gwatemalą kojarzy, powiem ci szczerze. Troszeczkę tak, tylko tam nie było aż tak po górach, nie? Czy ja wiem? Jakie drzwi wielkie. Zobaczcie, ja bym nie wlazł tutaj w życiu. Ale akurat wszerz pasują. Wszerz to mi wystarczy 30 centymetrów, Tak, chyba na palcach. jak wciągnę brzuch.
O, następne drzwiczki. Znaleźliśmy drzwi. Pachamama Hostel. W takim hostelu mamy nocleg. Gdzie my idziemy w ogóle? Jakieś podwórko. W ogóle jak Dziwne, to śmiesznie. dziwne. Aha. Zobaczcie w ogóle jak te ściany zrobione są. Z gliny, takiej wyschniętej, jakiejś trawy i to wszystko jest tak poklejone. Tu na niektórych jest jakiś tynk, ale na niektórych nie ma w ogóle. Co innego. No tu masz Pachamama Hostel. no tak, to jest... Timbre, to dzwoń. Dobra, znaleźliśmy nasz hostel, to jednak ten hostel. I proszę, mamy takie przejście. Tu mamy recepcję, taką malutką, Ola. I mamy fajnie, bo mamy blisko pokój i zobaczcie jaki pokój już wam pokazuję, patrzcie. Cyk, pokoik jest dość duży, naprawdę. I najlepsze jest to, że... Jest większy niż mieliśmy mieć. Dokładnie. Mieliśmy mieć dwuosobowy, dostaliśmy rodzinny dla 3 osób i nie mieliśmy mieć prywatnej łazienki, a mamy. A płacimy za 5 nocy 290 soli, no tam prawie 300 60 zł. zł za dobę wychodzi. 60 zł plus śniadanko, które będzie oczywiście kromką chleba z dżemem. Znaczy śniadanie jest podstawowe z tego, takie- co czytaliśmy tak. w komentarzach, ale za takie pieniądze to tu w Cusco uważam, że jest... W ogóle mieliśmy bardzo ogromny problem, żeby wybrać nocleg, bo no wszystkie Jest. takie względne były około 100 zł za dobę. Postanowiliśmy zaryzykować i wziąć tańszą opcję. No ale dobra, wyruszamy teraz. Musimy szybko znaleźć bankomat, ponieważ jest piątek i licząc godziny polskie, już jest w Polsce 23, więc mamy godzinę na wypłatę z bankomatu, żeby nam nie pobierało więcej, bo już przychodzi weekend. Więc mamy godzinę, żeby biec, znaleźć bankomat, wypłacić pieniądze na weekend, żeby mieć po prostu. Ruszyliśmy na miasto i jak widać, powiem wam szczerze, że mi to trochę rzeczywiście Gwatemalę przypomina. I te drogi z kostki. Jedyny minus, jaki tu widzę, dość duży, to na każdym rogu śmierdzi moczem. Ludzie po prostu tu chyba leją po tych, kurcze, ścianach i dlatego tak jest. O, przejdziemy jakimś małym ryneczkiem, zobaczymy co tu mają. Wiecie, że to jest kukurydza prażona, tak jak popcorn, tylko zobaczcie jakiej wielkości oni to mają. To jest jak palec. Oni tak prażą kukurydzę, bardzo śmiesznie, że tak powiem. Nawet kokosy tu sprzedają. Ja nie wiedziałem, że kokosy są też w Peru. Trzcina I to takie cukrowa. jak na filmach. Tak, trzcina cukrowa, słodycze, oczywiście mamy kapelusze, Justyna zobaczyła, oho. Ale wybór. Chodź, musimy zdążyć do bankomatu na razie, to jest najważniejsze. Oczywiście oni jedzą jajka przepiórcze, bardzo dużo jedzą jajek przepiórczych. Będę musiał to kiedyś wziąć i spróbować, dla was powiedzieć, wiem czy jest różnica z jajku zwykłym, czy nie. Ja się w głowie kręci. Tak? Spokojnie, kochanie. Justynka ma zawsze problemy jednak z wysokościówką. Na ulicy wszystko kupisz. Człowiek, O, jakie tutaj... ładne sweterki ma, ten różowy. O, bluzę to ja bym sobie kupił. Muszę już wymienić, bo powiem wam szczerze, ta brała mi się już taka, już jest wytarta, cieniutka ta bluza. Chętnie sobie ją wymienię na taką peruwiańską bluzę dobrą. Czemu nie? Niech mi służy w podróży. Ci ślimaki. Ło, pan ma ślimaki. Z tych ślimaków robi się te różne kremy. Tak, kremy do twarzy i tak dalej, Chodź, dlatego ma zielony. takie ślimaki. Dobra, lecim. Brama też w sumie podobna do tej, ale jakaś brama wjazdowa jest. Nawet nie mam czasu wam coś powiedzieć historycznego na ten temat. To już zrobimy oddzielny odcinek o Cusco, to wam przygotujemy jakieś kilka informacji. Jak na razie, dobra, biegniemy. Udało się, o ja, ale walki było dużo, biegania i do bankomatu staliśmy w długiej kolejce. Jak doszliśmy już do bankomatu, okazało się, że system padł, a Justyna zdążyła włożyć kartę. Kartę mi połknęło, ale na szczęście po kilku minutach wypluło. Więc Znaleźliśmy drugi bankomat i się udało. Mamy tak, w hajs. ostatniej chwili mamy taki hajs, możemy kupić wam pamiątki. A my teraz idziemy szukać coś do jedzenia i tak naprawdę dzisiaj, chociaż się w głowie kręci, już nie będziemy zwiedzać na pewno. Nie, idziemy zjeść i odpocząć po tej I odpocząć. okropnej podróży. Trochę dla was odcinków pokroję, więc tak, to podróż była przede wszystkim męcząca. się wykąpać. Nie? Dokładnie, no to podstawa taka. Bo jeszcze nie zdążyliśmy, niestety. Ale mamy prywatną łazienkę, a można nago po pokoju chodzić, ale Tak, fajnie. szkoda, że w pokoju tylko minus 5 stopni. Pokażę wam tylko co tu się dzieje, bo oczywiście są święta, o ile policji nacjonalnej. I zobaczcie, ludzi jest multum,
Dzieje się tu dużo, jakieś pokazy, marsze, ale Gracias. naprawdę jesteśmy tak styrani, że nie wiem, czy my zostaniemy. Tym bardziej, że dzisiaj zjedliśmy na śniadanko kanapkę z serkiem Suchą bułkę z serkiem takim wyciskanym do smarowania. i to wszystko. A jedną Mandarynkę. mafinkę. A i mandarynkę i to wszystko. Więc tyle. No ale dobra, jak możemy już są pokazać tańce, chwilę, jak tańczą. to wam pokażemy te tańce. Proszę bardzo. Zobaczcie, jak ładnie tańczą. Widzicie, tu jest scena, tu są w ogóle ludzie przygotowani. Się dużo dzieje. Cały miesiąc, codziennie, do 26 czerwca. Więc mamy możliwość 4 dni jeszcze, czy 5 nawet oglądania tego, co tu będzie się działo. Tu mamy jakiś tradycyjny taniec. Opa. Dowiedziałem się też, że dzisiaj to jest święto takie 3-dniowe, ponieważ jest... Brawo! No, ponieważ to będzie najkrótsza noc chyba jakś tak i się zaczyna okres letni, tak jakby pół roku słońca. I to jest okres, kiedy słońce jest najbliżej ziemi i oni to świętują po prostu. 2 godziny szukaliśmy ziemniaka prawie, żeby go zjeść. Nigdzie nie ma. I w ostatniej chwili Mercado już jest praktycznie zamknięte. Wbiliśmy na Mercado, żeby coś zjeść i mamy zupę. Znaleźliśmy jedną panią, która ma zupkę. Wam pokazuję jaki rosołek. Jak ci smakuje, jak w Polsce? Zasłony, nie wiem, no oni wszystko mają tu słone. Ale I nie jest też gorący, tylko jest taki ciepły. ciepły. No bo pani już zamyka, ale 9 zł za taką zupkę, zobaczcie, no jak dłoń, spoko, no zjemy. To jest nasza kolacja na dzisiaj. No powiem wam ciekawostkę, jeżeli chodzi o zupę. Pani daje dolewkę. Jeżeli chcecie, jesteście głodni, możecie powiedzieć, że mas i wam dolewa drugi talerz i to jest w tej samej cenie, po prostu. Więc spoko. Tak naprawdę spoko. I zobaczcie, co Justynka jeszcze ma na talerzu. A weź spróbuj to chociaż. Ugryź, nie bój się. To jest coś na zasadzie ziemniaka, jakiś środek ziemniaka, ale ma taką, ma skrobi posmak po prostu, konsystencję taką mączną jak ziemniak, nie? Ale trochę inny mimo wszystko. Powiedz, jak smakuje. Tak. Czyli nie smakuje, ja zjadłem. No taki środek ziemniaka jakby wpół dogotowany, ale ciekawa konsystencja, no. Tylko Justynki kubki smakowe są bardzo, bardzo wymagające. No, Skomentuję. no. Gracias. Muchas gracias. Znaleźliśmy panią, która robi picarones, czyli właśnie takie okrągłe pączki, raczej podobne. I mamy 4 takie pączki za 4 złote. Dobra. I to jest na głębokim oleju, po prostu tak jak churros, nie? Tylko polała ci pani czymś, co to jest? Inne ciasto jest, to jest coś słodkiego. Miód? Nie wiem, spróbuj. Trochę jak pączek, ale nie do końca, bo ma rzadszą Taka konsystencję w środku. obwódka właśnie z pączka, skórka, ale w środku jest puste takie. Jest jak pączek, tylko taki miękki, lekko niedorobiony, wiesz? To tak bardziej smakuje, bo pączek jest bardziej zwarty, a ten jest taki bardziej... Pączek tylko pusty w środku. Ale jest fajna sprawa, no. Spróbować warto. No to przeżyliśmy, dojechaliśmy do Cusco, zjedliśmy zupę, jak widzicie, pączka. Tak nam idzie dieta. To widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie i komentujcie kanał. Zapraszamy. A jak ktoś by chciał pączka, to tu do pani.